Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję niedrogiego projektora multimedialnego Eto Starfish. Linki do zakupu tego projektora znajdziecie w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Kolejny projektor od marki Eto, która w naszym kraju mam wrażenie, że jest coraz szerzej dostępna i bardziej popularna. Dzisiaj pokażę Wam, jak ten niewielki i niedrogi projektor sprawuje się w praktyce. Natomiast mamy tutaj takie swoiste 3 w 1, ponieważ dzięki temu, że ten projektor posiada tutaj oświetlenie RGB, to może działać jako lampka nocna. Do tego możemy wyświetlać na suficie, czyli mamy projekcję sufitową i mamy tryb takiego rozgwieżdżonego nieba, czyli coś takiego jak projektor gwiazd. Do tego jest druga soczewka, którą nakładamy. Tutaj troszeczkę zmienia nam scenerię. Jest oczywiście wbudowany głośnik, więc też może przy tym być odtwarzany jakiś przyjemny podkład muzyczny. Dokładnie wszystko, co jak działa, jakie są technikalia, specyfikacje, to Wam powiem za chwilkę. Na razie spójrzmy po prostu na zawartość opakowania i jak wygląda sam projektor. A jeśli chodzi o model, nazywa się on Starfish Bedroom Projektor. Bardzo mocno akcentowana jest cicha praca i faktycznie zmierzymy to też w decybelach, żebyście wiedzieli dokładnie co i jak. Nie zabrakło instrukcji, ale języki są tylko takie, czyli angielski chociażby. Mamy opis pilota, poszczególnych ekranów, podłączenia i tak dalej. Jest taki miękki woreczek do przechowywania tej nakładki, dodatkowej soczewki. Jest i zasilacz z przewodem o długości około 1,50 m. No i spójrzmy teraz na samo praktyczne urządzenie. Możemy je sobie tutaj obracać od takiego zakresu do właśnie projekcji sufitowej, więc działa to całkiem dobrze. Obudowa zewnętrzna jest metalowa. Tutaj mamy elementy LEDowe na tym takim ramieniu. Na spodzie logo marki Eto i głośniki. Od spodu wygląda to właśnie tak. I tutaj mamy zasilanie. Z przodu poza soczewką otwory wentylacyjne i do tego jest czujnik automatyki, a z tyłu przycisk włącznika, gniazdo HDMI, gniazdo USB, czujnik pilota i gniazdo AUX, a także pozostałe otwory wentylacyjne. Więc konstrukcja dość prosta. Wagę i wymiary w tej chwili widzicie na ekranie i w zestawie nie zabrakło również funkcjonalnego pilota, zdalnego sterowania. Mamy tutaj skróty, regulację ostrości czy przycisk do asystenta głosowego. Przy okazji pokazywania poszczególnych funkcji i testów opowiem Wam również o specyfikacjach. Rozdzielczość natywna to 720p, czyli 1280 na 760 pikseli, co niestety widać chociażby podłączając projektor pod komputer czy wyświetlając materiały z drobniejszym tekstem. Jest on mniej czytelny i pomimo automatycznych funkcji ustawiania ostrości, a nawet możliwości korekty ostrości manualnie z pilota, nie będziemy w stanie w większości przypadków uzyskać idealnej ostrości. Także jasność projektora jest bardzo podstawowa. Jest ok do użytkowania w kompletnych ciemnościach lub nawet z niewielkim źródłem światła, pod warunkiem, że nie będzie skierowany na ekran projekcyjny. Tak to wygląda, jeśli przechodząc od ciemności włączałem kolejne światła w studio. Jasność wynosi 300 ANSI lumenów, więc nie jest to dużo, ale jednak weźmy pod uwagę, że projektor ma niski pobór prądu. Maksymalnie jest to około 47 W, co jest oczywiście zaletą, ale niesie ze sobą pewne ograniczenia. Widać to również w porównaniu bezpośrednim z projektorem Eto E3 Pro, który dysponuje rozdzielczością Full HD i jasnością na poziomie 600 ANSI lumenów. Jednak wiąże się to także z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Natomiast obraz jest jaśniejszy i bardziej wyrazisty z racji rozdzielczości. Kontrast w Eto Starfish wynosi 3000:1, a uzyskamy obraz o wielkości od 40 do aż 150 cali. U mnie udało się wyświetlić około 90 lub niecałe 100 cali. Na tyle pozwala mój ekran projekcyjny. Odległość użytkowania to od 114 cm do 4 metrów. W przypadku wystawania obrazu poza ekran projekcyjny mamy możliwość cyfrowego zmniejszenia wyświetlanego obrazu, a także funkcję dostosowania ręcznie rogów czy kąta nachylenia. Dostępne są oczywiście różne metody projekcji, natomiast do niewątpliwych zalet należy kultura pracy.
Jest to jeden z najcichszych albo i najcichszy projektor, jaki testowałem. Do tego dźwięk wydobywający się z wbudowanego głośnika jest całkiem niezły. Co prawda moc głośnika to tylko 5 W, ale posłuchajcie próbki i ocencie sami. Sometimes when you're here, I can feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bright. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. System obrazu to silnik LCD o wielkości 2,69 cala. Jest to układ zamknięty, odporny na pył i kurz. Żywotność lampy w projektorze wynosi 30 000 godzin, czyli to mniej więcej tak, jakby włączyć ten projektor i nie wyłączać go przez około 5 lat. Projektor ma także dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza to projektor gwieździstego nieba, który uruchamiamy dedykowanym przyciskiem z pilota i mamy wtedy efekt świetlny z muzyką w tle. Oczywiście możemy ją wyłączyć. Dzięki dodatkowej soczewce możemy ten efekt rozszerzyć, a wyświetlanie może odbywać się tak na ścianie, jak i na suficie, ponieważ projektor w prosty sposób odwrócimy do pionu. Druga funkcja to lampka ozdobna z kolorowymi efektami, którymi zarządzamy przyciskiem dotykowym ukrytym w górnej części nóżki. Wtedy projektor sam w sobie jest wyłączony i pobór prądu jest minimalny. A teraz to nieco o systemie. Jest to Android wersji 11 i działa dość płynnie. Sterowanie z pilota jest ok, ale dużo wygodniej jest, gdy podłączymy na przykład klawiaturę multimedialną z touchpadem czy gamepad. Wtedy poruszanie się po menu jest dużo bardziej płynne. Nie zabrakło dwuzakresowej łączności Wi-Fi i Bluetooth wersji 5.0. Dzięki temu bez problemu sparujemy np. pada od Xboxa. Umożliwia to chociażby pogranie w gry, czyli projektor zmienia się w prostą konsolę. A dzięki sklepowi Google Play mamy trochę gier do sprawdzenia. Nie zabrakło fabrycznie zainstalowanych aplikacji jak Netflix czy YouTube, a inne pobierzemy ze sklepu. Dzięki funkcjom Chromecast i AirPlay możemy również przesyłać ekran bezprzewodowo z tabletu czy telefonu. Obsługiwany jest asystent głosowy Google i na pilocie znajdziemy dedykowany przycisk. Wydajność zapewnia procesor AM Logic 905 wspomagany przez układ graficzny G31 MP2. Pamięć operacyjna ma 2 GB, a rozmiar pamięci na dane to 16 GB. Odnośnie menu to mamy dostęp także do zakładek pozwalających na regulację dźwięku i obrazu, dzięki czemu możemy jasność, kontrast i kolorystykę dostosować do preferencji. Nie ma również problemów z odtwarzaniem treści z pendrive'a czy dysku przenośnego. Odtwarzane są różne formaty muzyczne i wideo, a także pliki tekstowe. Podsumowując, jeśli chodzi o jasność, no to projektor ma tutaj pewne ograniczenia, natomiast biorąc pod uwagę pobór prądu, myślę, że jest to adekwatne i nie należy spodziewać się więcej, ponieważ analogiczne projektory, które mają dużo wyższą jasność, pobierają odpowiednio 90 W, 120, 180, czasami nawet więcej. Dlatego tutaj mamy jednostkę energooszczędną o takiej przeciętnej jasności, ale wystarczającą do oglądania w kompletnych ciemnościach. Natomiast zalet myślę, że jest dość dużo, ponieważ mamy dobrze działający system operacyjny, sama jakość obrazu jest przyzwoita, do tego mamy też nie najgorsze głośniki, no i została spełniona obietnica odnośnie cichej pracy. To było deklarowane na pudełku i faktycznie jest to jeden z najcichszych projektorów, jakie testowałem przez ostatnich kilka lat. Jest bardzo cichy, praktycznie niesłyszalny, więc pod tym względem naprawdę duży plus. No i dodatkowe funkcje, chociażby projekcja sufitowa, funkcja lampki nocnej czy funkcja rozgwieżdżonego nieba są oczywiście też przydatne i praktyczne. Tak więc gdybyście chcieli sobie sprawdzić aktualną cenę, no to link macie w opisie filmu. Zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, chociażby w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, udostępnić film dalej, będę wdzięczny, no i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.